Partnerem odcinka jest sklep motocyklowy w Sopocie motozone.org. Aktualne promocje i oferty w opisie filmu. Ściągnijcie nogę z gazu, poluzujcie rękę na manetce, nie chcecie, żeby złapała was policja i obciążyła mandatem. 17 września już za nami, a więc w życie weszły nowe przepisy, które mają na celu zwiększyć bezpieczeństwo na naszych polskich drogach. Jak to zwykle w naszym kraju bywa, to zwiększenie bezpieczeństwa nie odbywa się poprzez dodatkowe szkolenia z zakresu jazdy dla kierowców mających już uprawnienia. Oczywiście nie zostały poprawione ograniczenia prędkości, które już w jakichś absurdalnych przypadkach na drogach szybkiego ruchu ograniczają prędkość do 50 km na godzinę. Również nie zostało nic zrobione z wciąż istniejącymi drogami między nowymi osiedlami, które to swoją drogą wyrastają jak grzyby po deszczu, a drogi przy i na tych osiedlach albo są w opłakanym stanie, albo nie są przystosowane do dużo większego natężenia ruchu. Tu przykładem koronnym jest skrzyżowanie ulicy Niepołomnickiej, Starogardzkiej i Czeryskiej w Gdańsku, gdzie ruch jest ogromny, a liczba wypadków przerażająca. Nic z tych rzeczy. Jak zwykle, poprawa bezpieczeństwa odbywa się poprzez odchudzenie naszego portfela. Jesteście ciekawi szczegółów? To zostańcie dalej ze mną. Zapraszam na film. Siemanko! Witajcie na kanale Zwyczajny Facet. No dobra, to co tak konkretnie się zmieniło? Ano, konkretnie w przypadku najbardziej poważnych wykroczeń, skutkujących poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, będziemy mieli do czynienia z tak zwaną recydywą. A ta recydywa to nic innego jak sytuacja, w której to w ciągu 2 lat od popełnienia wykroczenia popełnimy je ponownie. I to, co jest ciekawe, co jest wielkim polem do popisu dla policjantów, to fakt, że nie musi to być złamanie dokładnie tego samego przepisu. Wystarczy, że sytuacja dotyczy złamania przepisów z tej samej grupy, co w ciągu ostatnich 2 lat. Tak więc, jeśli przypadkiem zdarzy wam się przekroczyć prędkość o 31 do 40 km na godzinę, to w momencie zatrzymania przez policję zostaniecie obciążeni mandatem 800 zł. Ale jeżeli w ciągu 2 najbliższych lat ponownie to się stanie, to taki mandat wyniesie już 1600 zł. Nie będę tutaj wymieniał wszystkich przewinień. Jeżeli chodzi o przekroczenie prędkości, macie je tutaj wypisane w tabelce, którą od jakiegoś czasu widzicie na swoim monitorze. Żeby było ciekawiej, to pojęcie recydywy w taryfikatorze mandatów będzie miało również zastosowanie nie tylko do przekroczenia prędkości, ale również szeregu innych działań, które macie wymienione w tej tabelce. I tak dla przykładu, tylko wam powiem, jeżeli któregoś razu zdarzy wam się, że wtargnie wam na pasy ktoś tuż przy radiowozie, to taki delikwent załatwi wam prezent od policji w wysokości kuponu na jedyne 1500 zł. Jeżeli nie daj Boże mieszkacie na osiedlu z tym delikwentem i drugi raz wam coś takiego zrobi w przeciągu 2 lat od poprzedniego zdarzenia, to otrzymacie ponownie kupon do zrealizowania w swoim banku, lecz tym razem będziecie musieli odchudzić swoje konto o 3000 zł. Na drugim końcu tej listy macie dla przykładu prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego środka podobnie działającego. I tutaj zamiast automatycznego zabierania prawa jazdy lub jak dla mnie kary więzienia, otrzymacie mandat w wysokości 2500 zł. A więc jeżeli przypadkiem komuś nie ustąpicie pierwszeństwa na pasach i nic nawet się nie stanie, to jesteście ubożsi o 1500 zł. Ale jak sobie coś wypijecie albo wstrzykniecie i będziecie jechać, to dopłacicie jedynie 1000. Nie żebym się czepiał, ale chyba to trochę śmierdzi mi absurdem. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to kliknijcie ten czerwony przycisk, dajcie łapkę w górę pod filmem oraz przypominam, że dzięki uprzejmości sklepu motozone.org z Sopotu na hasło Zwyczajny Facet macie 5% zniżki na zamówienia telefoniczne, 5% na zakupy w sklepie stacjonarnym oraz darmową wysyłkę od 200 zł. Wiem, że nieustąpienie pierwszeństwa na pasach jest również bardzo ryzykowne, ale nie oszukujmy się. Nieraz już w telewizji mówili o pijanych kierowcach, którzy jechali autostradą i w naszym kraju są jakoś inaczej traktowani. Nadal oczywiście na mocy jest przepis, który mówi, że jeżeli policjant skieruje sprawę do sądu, w przypadku jakichś bardzo poważnych sytuacji, to grzywna nałożona przez sąd może wynieść nawet 30 000 złotych. Tak więc skręcony jest kolejny bat na nas, na polskich kierowców. Całe szczęście, że od nowego roku będzie podniesione minimalne wynagrodzenie, bo przynajmniej będzie kogoś stać na te mandaty, prawda?
I mówiąc to wcale się nie śmieję. Uwierzcie mi, mnie już bolało, jak dostałem kiedyś 100 zł za przekroczenie prędkości. Miało to dla mnie działanie resocjalizacyjne i wiedziałem, że muszę baczniej kontrolować prędkość. Tak się zastanawiam, tylko głośno myślę, czy nie lepiej działałaby marchewka zamiast kija na kierowców? Na przykład cały rok jeździłeś bardzo ładnie, nie złapałeś żadnych mandatów, to twoje ubezpieczenie OC i AC jest dodatkowo tańsze o 50%. Jeżeli jesteś łobuz i zostałeś zatrzymany, proporcjonalnie ubezpieczenie idzie w górę. Czyli na kierowcę działałyby dwa bodźce. Nie tylko strach, że może zapłacić więcej, ale jednocześnie motywacja, że może zyskać na swojej ostrożnej i spokojnej jeździe. No ale oczywiście, mocno uszczupliłby się budżet państwa, gdyby nie te wszystkie mandaty. Podsumowując, i może taka moja mała rada, jak myśleć o mandatach. Jeżeli 2 razy zdarzyło Wam się przekroczyć prędkość o 31 km na godzinę, to łącznie dostaniecie 2400 zł mandatów. Ja wiem, że od strony psychologicznej mandaty na pewno zabolą, ale pomyślicie sobie, ok, dostałem mandaty, to muszę je zapłacić. A teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że jedziecie samochodem, zatrzymujecie się na poboczu, bo zauważyliście, że przekroczyliście prędkość. Oczywiście policja Was nie zatrzymała. Wyciągnijcie 800 zł z portfela, albo jeżeli drugi raz przekroczyliście prędkość, to wyciągnijcie całe 2400 zł i wyrzućcie te pieniądze do rowu. Albo lepiej, idźcie do sklepu, kupcie Xboxa Series X za 2400 zł i oddajcie pierwszej napotkanej na ulicy osobie. Ciężko jest coś takiego zrobić? Oczywiście, że ciężko. Pomyślicie sobie, co to za głupota, przecież to są moje ciężko zarobione pieniądze, dlaczego mam je wyrzucać albo kupować coś i komuś oddawać? No właśnie, i tak powinniście myśleć o mandatach. Wiadomo, każdemu może zdarzyć się przekroczyć prędkość. Ale kiedy pomyślicie sobie o nich w tej materii, że to są po prostu wyrzucone w błoto pieniądze, to może częściej będziecie zerkać na prędkościomierz. To tyle w tym krótkim filmiku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten krótki film Wam się spodobał, a jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Na razie, cześć!